Dziś stajemy na dachu Madery. Przed nami dwa giganty, Pico do Arieiro i najwyższy na wyspie Pico Ruivo. Choć zazwyczaj łączy je słynny szlak, obecnie przejście jest zamknięte, więc na każdy z nich wchodzimy osobno. Zaczynamy od Arieiro i jego legendarnych, stromych schodów, które prowadzą prosto w chmury. Mimo, że nie przejdziemy dziś całej trasy, to co zobaczymy na obu szczytach i tak odbiera dech w piersiach. Chodźcie z nami! Jak możesz biec tak szybko z tymi dreadami? Szybkość. Zaczynamy, proszę Państwa, dzisiejszą wycieczkę od Pico do Arieiro. 1810 metrów nad poziomem morza i tak trochę oszukane, bo wjechaliśmy tu prawie samochodem pod sam szczyt i stąd de facto zaczynamy szlak prowadzący na schody do nieba. Pod schody. Po schody do nieba, bo same schody do nieba są zamknięte i ten szlak, to zaraz zobaczycie, jest całkiem ładny. Kilometr 200 będziemy szli. No, także mocny wysiłek na Ale początek. jest tu już bardzo ładnie. Musisz pokazać widoczki. No ale te schody to chyba gdzieś tam już są, nie? Tam na górze te schody. Może? Tak to wygląda, bo jak ten szlak ma kilometr, No to takie ma być właśnie. to mniej więcej tak jest jak tutaj by to wychodziło, że po prostu kilometrowy szlak taki po kanionie z naprawdę fenomenalnymi widokami, No teraz jest chyba najlepszy. kończący się takim wystrzałem w niebo, schodami. Co tu, dwie strony można? Aha, tu jest chyba punkt widokowy, Tu się idzie? a tam Aha, to jest ten piękny. można wleźć. Ty, on będzie mega. No. To będzie to. O, tak. Ojoj. No. I ciśniemy pod górę po schodach na atrakcję główną szlaku, czyli schody do nieba, na które de facto dzisiaj wejść nie można z tego względu, że ten szlak jest częściowo zamknięty, ale można sobie do nich podejść. Ponoć są ładne. Tutaj, proszę Państwa, jaki ładny widok zza winkla na górę. Tak jak wcześniej, tylko troszkę z innego kąta. No i tutaj proszę Państwa, tam kończy się chyba ten szlak. Tam widać bramkę, widać furtkę i jest finish tej trasy. Trzeba przyznać, że te widoki po lewej, tam jest lewa, po lewej czy tam po prawej, przez cały szlak są ładne, ale ten finish to tak średnio bym powiedział. Ja się nastawiłam na coś lepszego. No, takie mocne 2 na 10. Ojoj. Nie, teraz idziemy chyba najlepszym odcinkiem, nie? No, ja miałem w ogóle wrażenie, myślenie takie, że to będą takie schody, które idą do nieba, się urywają. Takie jak są te w Warszawie, gdzie je policja strzeże. Że one, wiesz, się tak urywają, taka atrakcja do nieba, a tutaj, proszę bardzo, takie oto coś. I tutaj dochodzimy powoli do tego końca szlaku. Jak widać, przed nami jest już furtka. Furtka jest zamknięta, jest na niej zakaz przejścia dalej. Jest tutaj, proszę bardzo, jaka solidna kłódeczka
I chyba o to chodzi, nie? Raz, dwa, trzy, cztery. To są te właśnie schody do nieba, zamknięte, do których de facto wejść nie można. I od tej pory no, trzeba sobie po prostu wrócić na miejsce startu tego szlaku. Ale widok przedni w tę stronę również, proszę bardzo, w tę stronę przedni widok również jest. Także zobaczymy jeszcze, jakieś wam przebitki nagram na powrocie. Rozpoczynamy atak szczytowy na najwyższy szczyt Madery, Pico Ruivo. Zaczynamy sobie z takiego oto, pokaż Marta, jaki ładny parking za nami. Pod samym parkingiem stoi. Tak, stoimy pod samym parkingiem. Znaczy, pod samym szlakiem. Pod samym parkingiem, pod samym szlakiem. Tu nasza furka z wypożyczalni, a tu się zaczyna szlak. I trochę wieje. I trochę wieje. Generalnie bliżej nie dało się podjechać, czyli na leniucha dzisiaj szlak, ale rozpoczynamy. Jest trochę wiecznie. Prawie 3 km w jedną stronę. Tak. I warunki generalnie pogodowe się zmieniają, bo jak jechaliśmy, to na zmianę była mgła i błękitne niebo. Jak teraz mam nadzieję, że jednak będzie trochę tego błękitu, żeby złapać jakieś piękne widoczki Zobacz, będzie. ze szczytu. No, Niebiesko jest. chyba będzie dobrze. Albo patrz, tu jest niebiesko, Gdzie? tam szaro, tu niebiesko. Na dole mgła. Może być. Tam szaro, tu niebiesko, tam nie idziemy, tu idziemy. Jest dobrze. Jest dobrze. Tu kawałek od szlaku. Znaczy kawałek, tu jest szlak. Tu kawałek sobie zejść i jaka piękna mgła wśród tych gór. W ogóle na dole nie widać żadnej cywilizacji. W ogóle nie. W ogóle nie. Czysta dzicz. Krótkie nagranie z tej strony, bo widok za plecami dość przyjemny i myślę warty pokazania. A tymczasem wchodzimy sobie taką lekko zacienioną ścieżką po kamieniach, ale ojejku, jaki wiatr. Przed nami również piękne, górskie, zielone szczyty, troszkę kamienne, ale w większości zielone. Tam na górze słońce coś się przedziera. Miejmy nadzieję, że na szczycie również to słońce będzie, żeby tej witaminy D złapać sobie w styczniu jak najwięcej. Ja generalnie to już sobie przez tydzień na tej Maderze zjarałem czoło, zjarałem sobie nos, czyli klasyczne moje opalanie. A tutaj, proszę Państwa, rzadko spotykana formacja skalna, drzwiczki rewizyjne i w środku jakiś zawór. W polskich górach raczej nie ma chyba takich skrzyneczek, ale tutaj są. Nie wiem po co, ale są. Idziemy sobie, proszę Państwa, dalej szlakiem. Już widać nasz szczyt tam po prawej. Będziemy wchodzić na Pico Ruivo. Szczyt pięknie nasłoneczniony, także też chyba widoczki będą zacne. Tak jak obiecywałem, wyszło słońce, wyszedł też wiatr. Proszę bardzo, jaka piękna tutaj, piękny kanion to jest, tak to się nazywa chyba, nie? To powiedzmy, że to jest kanion. Idę tu zajrzeć. Dobra, tylko nie spadnij. Dobra. Mamy jakiś kilometr do szczytu.
dość blisko, bo ten szlak jest stosunkowo krótki. W jedną stronę ma 3 km i się idzie po prostu w tej z powrotem. Można było z tego szlaku tam z góry przejść na Pico da Areiro, ale aktualnie ta droga jest zamknięta i przez to właśnie, że jest zamknięta, to tutaj się wchodzi od jednej strony na Pico Rivo, czy Rivo, zapomniałem, Pico Rivo, a Pico da Areiro z drugiej strony. I to jest w ogóle śmieszne, że jeden szczyt jest tu, drugi jest tam, nie wiem, 7 km obok, a mimo tak dość krótkiej odległości między szczytami, tych 7 km, to trzeba objechać je dookoła, żeby zacząć szlaki, bo tak samochodem od jednego do drugiego jedzie się spokojnie ponad godzinkę. Tutaj generalnie ciężko się ubrać, bo raz wieje wiatr, który jest dość mocny i chłodny, raz wychodzi takie mocne słońce bez wiatru i jest gorąco, ale raczej my postanowiliśmy ubrać się raczej troszkę grubiej i w razie czego się rozpinać, odzieżowywać, żeby jednak nie przewiało. A tutaj proszę bardzo, jaki widoczek, proszę bardzo, piękny widoczek, nie? No i znowu cieplej. Znowu cieplej, no właśnie mówiłem, Ale że patrz, tak ciężko się nowa ubrać. tam się pojawiła. No sobie Indianie jarają fajkę. No. Widzisz, jakie kółeczka Ładnie. puszczają na górze? Tutaj proszę bardzo, jaki piękny murek, ale to nie murek będzie bohaterem tego wejścia, a szczyt przed nami, bo tutaj już będzie ładnie to widać. Po stronie prawej pięknie zielony, zalesiony, po lewej czarny, z tego względu, że jakiś czas temu był tutaj ogromny pożar i po prostu zjarał całą lewą stronę góry i po lewej zostawił takie zielone, dając taki czarno-zielony kontrast. A tam zobaczcie na górze, jak chmury szybko zasuwają, jaki jest momentami mocny wiatr. A tu jeszcze jest schronisko. Tu już się chłodno zrobiło, nie? No, jednak. Jak tak zawiało. Co? Jeszcze się może zmienić. No. A tutaj otwarta przestrzeń i już zimno. I tu dochodzimy sobie do rozdroża. W prawo Pico Ruivu i tutaj widać na górze dwa szlaki są do Pico Areiro, 5-6 km albo 6,5, ale proszę bardzo, zataśmowane, przejść nie można. I zobaczcie swoją drogą, jak tutaj mgły nawiało wszędzie. Przed chwilą był idealny widok, a teraz już praktycznie mleko. O, tutaj jest tasiemka, tam jeszcze jakaś siatka. Także generalnie tym szlakiem nie przejdziemy, ale idziemy tym w górę, prawda? Idziemy tym w górę na Pico Ruivu. No i mam nadzieję, że to się rozwieje. Patrzcie, jak tamte w ogóle zasuwa ta mgła. Pach, pyk, 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 pyk. Rozpoczynamy, proszę Państwa, atak szczytowy. Ostatnie 500 metrów bez tlenu. Pico Ruivo. Niestety pogoda się skiepściła. Bez tlenu i bez widoczków. Dokładnie, bez tlenu i bez widoczków. Na razie jest wielka mgła, którą przed chwilą tutaj nawiało, ale wchodzimy z nadzieją, że zanim te 500 metrów w górę zrobimy, to znaczy nie przewyższenia 500 metrów, tylko po prostu 500 metrów odcinek, to choć trochę się tam mgła rozwieje i jakiś widok jednak będzie z tej góry. Tak, Marta mówi, bądźmy dobrej myśli. A i przez chwilę też było takie wrażenie, jakby deszcz zaczął padać, taka mrzawka, ale to też może równie dobrze się mgła skraplać. No to myk na szczyt.
No i my, proszę Państwa, Mikołaja. jest szafka Mikołaja Nie było. na obelisku. A jest, bo są święta. Ale totalnie zero widoków. Zobacz to, Co? jest całe takie ponawieszane. A co to jest nawieszane? O, to są jak A to tak sobie, czapka jest Mikołaja. tak sobie ludzie wieszają? Nie wiem, jak No. Nic nie widać. Jest mgła totalna, z widoków zero, ale za to jest zimno i mokro. i mokro, bo też ta mgła się osadza na gębach, na ubraniach, więc lepiej stąd zejść, co by się nie rozchorować. Niestety, tak, niestety widoczków z samej góry nie będzie, ale za to były dość zacne tam troszkę niżej. Niemniej jednak mamy udokumentowane, że zdobyliśmy najwyższy szczyt na Maderze, Pico Ruivo, mimo że we mgle i zupełnie bez widoków. A tu macie widok na... O, ktoś chce w kółko i krzyż gra, może sobie zagrać. Gramy? No. No, ja wezmę sobie czarne. A to są czarne? No tu masz białe, a ja No mam, dobra. a ja mam czarne. Dobrze, ty masz czarne, bo są brudne. Dlaczego jeszcze jeden jest potrzebny czarny. Dobierzmy czarny, jeszcze jeden biały. Ty nigdy tak nie grałam. I patrz. I pyk. Kto pierwszy? No daj się zaczynaj, potem ja będę zaczynał. Bęk. 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 Śmiesznie kamyczkami. Bęk. Kurde, on prawie jak biały. Nic z tego nie będzie. Wygrałem. Jak się zamknęło? Nie! Przez to, że one są takie jednak... Usuń to. Nie, to idzie. Jeszcze raz. Jeszcze raz, chcesz rewanż? No. Nie, ale muszą być bardziej czarne te czarne, bo tak to nie... No. Czekaj, o, to jest czarny, proszę bardzo. Bo taki. jak to było? Pociąg był zły i szyny też były złe, tak? Proszę Państwa, tutaj całkiem niedawno szliśmy w tamtą stronę i były piękne widoki, a teraz proszę bardzo, zapierdziela mgła. Marta jakby teraz stawała już z 10 razy na zdjęcia, to tak wyparła do przodu, że jej dogonić nie mogę. Praktycznie biegnie już do samochodu bez żadnych foteczek. I w łapy zimno. I w łapy zimno, dokładnie w łapy zimno. Także schodzimy szybciutko do samochodu. Widoku ze szczytu nie ma, ale on raczej podobny by był do tego tutaj z dołu, gdzie jeszcze się udało złapać taki widok, gdzie tych chmur mgły nie było. Może coś kawałek jeszcze niżej będzie, ale nie sądzę, bo patrzcie, jakie tu jest mleko przed nami. Jak chcesz, to możemy nawet zbiegać. Nie chcę. Nabiegałem się parę dni temu na maratonie. A oczywiście, jak chcecie zobaczyć film z maratonu, to tu na górze macie odnośnik. Możecie sobie kliknąć w tej chwili, żeby do niego przejść.